Hej, czy mnie słychać? Już muszę się tutaj rozpoznać, jak tu się tym czatem moderuje. Ok, pozwólcie mi jeszcze rozpoznać, gdzie to się tu wszystko włącza. Chyba jestem już na wizji, tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że tak, potwierdźcie to. A ja poszukam, gdzie jest czat. O, jest czat, znalazłem. Facebook jest tak trudny, w sensie organizacji od strony technicznej, przynajmniej dla mnie. On się sypie w niektórych miejscach, gdzie niegdzie coś inaczej działa, masakra jakaś, więc postanowiłem, że teraz już nauczę się tego w końcu, ale widzę, że jest. Widać, słychać. Dobra, ciekawe ile jest osób. 12, mamy dyszkę. Super, bardzo się cieszę. Chociaż powiedziałem mojej żonie dzisiaj, że nawet jak będą 2 osoby, to i tak wystartuje, bo tu chodzi o to, żebym się też pouczył sam czegoś na tym live'ie. Dobra, fajnie. Ten live to nie będzie jak moje webinary, także nie będzie tak jak po 3 godziny, a potem robimy jeszcze kontynuację 2 godziny następnego dnia, tylko chcę się streścić, skupić na jednym konkretnym temacie, na pytaniu, które zadała mi Kasia. Tak jak Wam już pisałem wcześniej, ja dostaję takich pytań sporo, ponieważ siedzę w tym SketchUpie, więc ktoś się pyta o to, o tamto i ja bardzo lubię na to odpowiadać i często udaje mi się to zrobić jednym mailem, ale są takie pytania, na które chciałoby się szerzej opowiedzieć, wręcz czasami zrobić mały kurs. I to pytanie też do takich należy, gdzie mimo, że odpowiedziałem Kasi mailem z jakimiś tam nawet obrazkami, to czuję, że to nie jest jeszcze takie w pełni wytłumaczone i mówię, świetny pomysł na live'a, to jest fajny pretekst do tego, żeby zrobić pierwszego live'a na Facebooku. Więc myślę, że zaczniemy od razu, tu nie ma na co czekać, jest już 18 po, więc wszyscy są, dobra, fajnie, tutaj sobie ten czat bym chciał jakoś inaczej ustawić, co za, tu są jakieś ustawienia, pokażę w nowym oknie, o może tak, chyba to się uda. No dobra, zobaczymy. Trochę się pouczę jeszcze w trakcie, na bieżąco, bo niestety na YouTubie, jak robiłem webinary, to można było zrobić sobie taką transmisję testową i wszystko przygotowałem wcześniej, a na Facebooku nie. Wchodzisz na żywo, coś się nauczyłeś z jakichś komentarzy, to się nauczyłeś, a resztę próbuj na żywo. Ewa pyta, czy live będzie zapisany? Live będzie zapisany, tak, ja go zostawię na Facebooku. Nawet sam chętnie go później jeszcze raz obejrzę, zobaczę jak to wyszło. Także spokojnie będzie zapisane, natomiast zachęcam, nie uciekajcie teraz od razu, nie? Bo będzie później go można obejrzeć. Zostańcie ze mną, trzymajcie kciuki i w razie czego na czacie będę starał się odpowiadać na wszystkie pytania. Dobra, komentarze, ciach, tu są. Super, dobra. Przełączę się teraz na ekran już, na ten ekran. Dobra, powinniście widzieć moją głowę małą i dużego Google'a. Jeżeli tak jest, jeszcze to sprawdzę sobie tutaj. Czy widać Google'a i moją małą głowę? Tylko mi dajcie znać. I zaczynamy. Ciach. Tylko czekam na potwierdzenie, że widać. Dobra, Patrycja potwierdziła, więc możemy zacząć. Słuchajcie, tu pytanie padło, o, ciach, jeszcze sobie tutaj odpalę. O, tak brzmiało to pytanie. Tu sobie włączę komentarze. Tak brzmiało to pytanie, takie wprost. Kasia aktualnie uczy się na jednym kursie z projektowania wnętrz. Oprócz tego wzięła sobie moje kursy ze SketchUpa i ma pilną potrzebę. Ona naprawdę walczy z każdą minutą, z każdą godziną, żeby zrobić kolejne tematy, więc nie wszystko nadąża przerabiać zarówno w kursie jednym, jak i drugim. Więc raz na jakiś czas tutaj podpytuję o takie rzeczy, które są przydatne na zupełnie już takim końcowym etapie uczenia się SketchUpa, albo wtedy, kiedy już wchodzimy w rzeczywisty etap, gdzie już projektujemy nasze pierwsze wnętrza, to wtedy rzeczywiście wiemy, że gdzieś oprócz 3D Warehouse'a mamy dostępne modele 3D, ale one są w innych formatach. One są w DWG, w 3DS-ach, w różnych innych formatach, a SketchUpa tam bardzo często nie ma. I przychodzi ten moment, że chciałoby się ten model 3D wrzucić do SketchUpa i właśnie pokażę Wam, jak to zrobić i kiedy
kiedy można, kiedy robi się to troszkę trudniej, bo ogólnie zawsze można. Więc Kasia zapytała, a dzięki temu powstał cały live. Przejdźmy sobie na tą stronę tego producenta. Ja tutaj mam tutaj Google'a, to sobie go tu przeciągnę. To jest link właśnie do tego, konkretnie do tej płyty, którą Kasia nam wysłała. Tak ona wygląda. W ogóle pierwszy raz się z taką spotykam, no ale jest. Chcemy ją wrzucić i tu producent wrzucił kilka rodzajów modeli 3D do wykorzystania w swoim projekcie. Oczywiście, jak powiedziałem, nie ma tu SketchUpa i często tak będzie, że sami producenci nie umieszczają SketchUpowych modeli, tylko właśnie 3DS-y, a najczęściej są tu DWG. Więc pobierzmy sobie te DWG na nasz pulpit. Ja tu założę naszą live. Taki folder, na którym będziemy wszystko robić i zrobię krok po kroku od początku, tak? Ponieważ to jest live, nie będziemy tutaj żadnych cięć robić. Pobieram DWG, pobieram 3DS-a, bo też Wam coś pokażę. W tym samym folderze sobie to zapisuję. Pozostałe pliki nie są obsługiwane przez SketchUpa, więc je zostawię. Także te inne dokumenty, to jest szablon wierceń w PDF-ie, też może się czasami przydać, jeżeli chcemy dokładną dokumentację zrobić. Nam na razie zależy, ja się troszkę wczuwam w rolę Kasi. Kasia chce w swoim projekcie, który potrzebuje szybko zrobić na zaliczenie, chce wstawić gotowy model tej dokładnie płyty, a nie ma jej w SketchUpie. W 3D Warehouse też jej nie było, więc walczy z tym. Mamy sobie te dwa pliki pobrane na pulpit. Ja będę tylko obserwował cały czas komentarze, czy coś nie umyka. Dobra, wszystko jest ok chyba. Jakby coś, to piszcie w komentarzach. Tak, będą miał komentarze. I teraz tak, w tym przypadku konkretnym tego producenta mamy tak zorganizowany ten temat pobierania plików 3D. Każdy producent ma inny system, są zewnętrzne biblioteki, ArchiApp na przykład, gdzie też te foldery są inaczej poorganizowane, więc robimy tu na konkretnym przykładzie, który być może się troszeczkę będzie różnił od innych sytuacji, z którymi się spotkacie. Ale ten przykład myślę, że też dużo nam pokaże. Mamy dwa pliki 3D, jest tu 3DS i w tym folderze 3DS ja go wypakuję, bo on jest spakowany zipem, więc go stąd wypakuję i wrzucę tak surowo do naszego folderu roboczego. To samo DWG, wchodzę po prostu w głąb, Ctrl+C, wychodzę z powrotem i mam dwa foldery z modelami 3D tego producenta. Dla porządku te zipy usuwam i zacznijmy od zobaczenia, co dostaliśmy od producenta, bo tu z tym jest różnie. Na przykład zobaczcie, ten producent daje model tej płyty w DWG oraz osobno cały folder z różnymi teksturami. I te tekstury już po samych nazwach możemy zobaczyć, że one są tak specjalnie przygotowane pod renderowanie, pod V-Raya, pod inne silniki renderujące. Mamy tutaj diffuse'y, mamy speculary, które powodują, że na renderze ta nasza płyta będzie petardziasto wyglądała. Natomiast nas interesuje tak naprawdę sam model, czyli bryła 3D, którą chcemy zaimportować do SketchUpa. Drugi plik, format pliku z tą płytą, który dostaliśmy, to był 3DS i to jest zrobione po prostu w innym programie, albo być może czasami jest tak, że jest to robione w jednym programie, ale potem zapisane w różnych formatach. Tu również mamy plik 3DS i to jest model 3D, czyli ta bryła zapisana w tym pliku, a oprócz tego również mamy folder z tymi samymi teksturami. I to tak to jest czasami z pobieraniem modeli od zewnętrznych producentów, że oni dają w tych folderach osobnych dają tekstury i czasami jest tak, że jak importujemy do SketchUpa, to zaimportuje się razem z teksturami, a czasami jest to surowa bryła. Więc w zależności od naszych potrzeb, albo w zależności od tego, co tu jest, czasami warto sprawdzić, jak się importuje 3DS, na przykład do SketchUpa, a jak będzie wyglądał model DWG. To nie jest tak, że to będzie identycznie wyglądało i to Wam też chcę pokazać tutaj w tym naszym live'ie. Więc zacznijmy sobie od DWG, czyli mamy modele 3D zaimportowane już zaimportowane, pobrane na dysk naszego komputera.
Uruchamiamy sobie SketchUpa. Ja tu mam uruchamiam sobie moją ściągę, żeby Wam powiedzieć najgłówniejsze rzeczy, które chcę przedstawić. Dobra. SketchUpik nam się odpali. Wszystko jest ok. Mam nadzieję, że mnie słychać cały czas. Komentarze nie rosną, więc albo się zerwało, albo jestem cały czas, ale myślę, że ciekawe, czy moja żona jest też na... Aga, jak jesteś, to napisz komentarz. Ja jestem ciekaw, czy ty to oglądasz. To wtedy będę miał też rodzinę na moim live'ie. Dobra, mamy SketchUpa odpalonego i teraz importujemy model do SketchUpa. Pierwsza uwaga. Jeżeli masz SketchUp Make 2017, czyli tą darmową wersję SketchUpa, to tak łatwo nie będzie, jak to teraz pokażę. To znaczy, w darmowej wersji SketchUp Make, gdy przejdziemy do menu File, Import i tu klikniemy, tu nam się pojawi to okno, to w plikach, które możemy zaimportować na tej wielkiej liście, nie będzie tych plików, które nas interesują, czyli DWG, DXF. Ani też nie będzie tego 3ds-a. On tu jest osobno wymieniony. Tu jest 3ds na przykład. Nie będzie, a tu jest też 3ds osobno. Nie będzie tych pojedynczych plików, ponieważ darmowa wersja SketchUpa nie pozwala na importowanie właśnie takich zewnętrznych modeli. Cicho, no słuchamy. Pewnie, Ala. Mam nadzieję, że słuchacie, że mnie słychać. O, bardziej na tej zasadzie. Mam nadzieję, że mnie słychać. Zawsze jest taki stres, że gadam do niczego. A tutaj dobrze, że na komentarzach widzę, że mnie słyszycie. I teraz, jeżeli masz darmowego SketchUpa, to nic straconego. Można troszeczkę zrobić taką, można zrobić podobną konwersję pliku, jak z pobieraniem modeli 3D z 3D Warehouse. O, telefony mi tu, moment, przepraszam Was, jeszcze wyłączę telefon, bo będą mi tu dzwonić. O. Można zrobić taką konwersję pliku jak z 3D Warehouse z użyciem na przykład Pikon Planera. I mam to na liście, myślę, że Wam pokażę. Czyli jeżeli nawet nie masz wersji Pro SketchUpa, to jesteś w stanie pobierać do swojego programu SketchUpowego, do swojego projektu SketchUpowego modele z zewnętrznych producentów. Tylko troszeczkę naokoło, podobnie jak to się robi z innymi modelami teraz, potem jak SketchUp zmienił troszkę politykę tej pracy, tą politykę obsługi 3D Warehouse'a dla starszych wersji SketchUp. My przyjmujemy, że na razie, ja Wam pokażę tutaj na wersji Pro SketchUpa, czyli łatwiej nam się zaimportuje ten model do SketchUpa. Wyszukujemy sobie tego naszego Work Life i zaimportujemy DWG, czyli model ten bazowy, bryłę DWG. I żeby to DWG nam się tutaj wyświetliło, to albo na liście dostępnych plików w folderze musimy zaznaczyć, że chcemy, aby wyświetlał nam pliki DWG lub DXF, ale najlepiej, najwygodniej jest zaznaczyć sobie, pokazuj nam wszystkie pliki, które obsługujesz, czyli all supported types i mamy, teraz na pewno tu się wyświetli DWG na tej liście. Zanim kliknę 2 razy, aby zaznaczyć, tak, zaimportuj mi ten plik, to chcę Wam pokazać jeszcze, jakie opcje są przy imporcie pliku DWG, bo one niekiedy są ważne, przynajmniej raz jest je dobrze ustawić tak, jak zalecane jest to ustawienie i warto rozumieć, co te ptaszki tutaj znaczą. Otóż tak, importując pliki DWG, pierwsza rzecz, której tu jeszcze nie ma na tej liście, jest tak, że musimy wiedzieć, że jeżeli ktoś zrobił jakiś model w AutoCADzie, czyli w innym, albo też w innych oprogramowaniach, to używa tam różnych warstw, różnych bloków, których być może SketchUp nie zaimportuje. Więc musimy wiedzieć o tym, że to, co importujemy z zewnętrznych programów, czyli z DWG, 3ds-ów i tak dalej, nie będzie identycznie wyglądało w SketchUpie. Między innymi właśnie z tego powodu, że nie wszystko będzie zaimportowane. Na oficjalnej stronie SketchUpa jest wymienione, co się importuje, co nie. Natomiast to jest pierwsza uwaga. A oprócz tego, kiedy importujemy, warto sobie przyjrzeć się temu, jakie ptaszki, czyli jakie opcje mamy zaznaczone podczas importu. Bo to czasami ma wpływ też na to, jak ten nasz model będzie wyglądał. Pierwsze. Ptaszek złącz płaszczyzny, złącz powierzchnie współpłaszczyznowe. Brzmi masakra, ale co to znaczy? Szybko Wam wytłumaczę. Otóż, jak mamy taką sytuację, narysujmy sobie prostokąt, to dla SketchUpa jest jakaś płaszczyzna, pojedyncza.
Teraz jeżeli my sobie na tej płaszczyźnie narysujemy gdzieś tu kreskę i tu kreskę, to dla SketchUpa pojawiły się 3 płaszczyzny. Tak? Te 3 zupełnie różne płaszczyzny, my moglibyśmy je niezależnie pomalować i do tego służą takie kreski na przykład na zupełnie płaskiej powierzchni. Natomiast jeżeli my nie rozmawiamy o malowaniu tej płaszczyzny, tylko mamy pojedynczą płaszczyznę, to te kreski są tu właściwie zbędne. Tak? Jeżeli te płaszczyzny są jeżeli te powierzchnie są na jednej płaszczyźnie, to tego typu kreski można by usunąć i nic się w tej naszej figurze, którą narysowaliśmy, nie zmieni. Cały czas będzie to prostokąt. Takie kreski są tylko wtedy potrzebne, jeżeli dwie płaszczyzny są względem siebie nie w tym samym, jeżeli dwie powierzchnie są nie w tej samej płaszczyźnie względem siebie, tak jak teraz, to tu ta kreska jest niezbędna, żeby oddzielić krawędź tych dwóch powierzchni. Jakbym ją usunął, to zginie mi tu cała ta powierzchnia w środku. Dlatego jak wyobrazimy sobie jakiś model 3D, który importujemy, to na nim część kresek jest bardzo ważna, tak? Bo gdybyśmy je usunęli, daną krawędź, to zniknie nam powierzchnia i pewnie znacie to na początku walki ze SketchUpem, często znikały Wam różne pojedyncze powierzchnie, ale czasami okazuje się, że niektóre kreski na tych powierzchniach możemy spokojnie usuwać i nic nam nie zniknie. Na tym to są właśnie, tak możemy nazwać, jak tu narysuję tą kreseczkę, tak w ten sposób możemy właśnie możemy zdefiniować powierzchnie współpłaszczyznowe. Powierzchnią współpłaszczyznową jest ta powierzchnia i ta, ponieważ są na jednej płaszczyźnie, a te dwie powierzchnie nie są współpłaszczyznowe, ponieważ nie znajdują się na jednej płaszczyźnie. I teraz podczas importowania modelu do naszego tutaj work life, podczas importowania modelu 3D do naszego SketchUpa możemy zaznaczyć ptaszek, aby SketchUp podczas importu już automatycznie pousuwał te wszystkie kreski, które są zbędne, które nie są potrzebne do oddania tej bryły. Dzięki temu nasz model będzie lżejszy, nie będzie na nim aż tak dużo kresek, jak i tak zobaczymy zaraz przy tym imporcie. Więc ten ptaszek najczęściej warto mieć włączony, żeby model zaimportowany był uproszczony do granic możliwości. Drugi ptaszek, ustaw płaszczyzny zgodnie. Ustaw płaszczyzny zgodnie to jest akurat już prostsze. Czasami, jeżeli już wiecie, jeżeli zauważyliście w SketchUpie sytuację, w której mamy jakieś coś zbudowane, tutaj sobie zróbmy w ten sposób, i niektóre płaszczyzny będą takie jaśniejsze szare, a drugie będą ciemniejsze szare. W SketchUpie mamy sytuację taką, że płaszczyzna może mieć lewą i prawą stronę. I o ile modelujesz tylko na potrzeby SketchUpa, czyli budujesz sobie cokolwiek w SketchUpie i nie chcesz tego później renderować, to najczęściej nie ma to najmniejszego znaczenia, bo jak pomalujemy takie powierzchnie, to nie będziemy widzieć, gdzie była ciemna szarość, a gdzie była jasna szarość. Natomiast jeżeli planujesz swój model, swój projekt za jakiś czas renderować, czyli robić go tak fajną wizualizację fotorealistyczną, to bardzo, bardzo ważne jest, aby te wszystkie płaszczyzny, które są w Twoim modelu, były jasno szare, czyli były odwrócone na prawą stronę, aby model, który pozyskujesz skądś, nie miał takich ciemno-szarych płaszczyzn. Jeżeli ten model miałby kolory, to możemy przełączyć się w opcję monochrom i wtedy będziemy widzieć, gdzie są płaszczyzny na lewej stronie wywrócone, a gdzie są na prawej. I dobrze, jeżeli podczas importowania już modelu 3D, szczególnie jeżeli na przykład Kasia chciałaby później ten model renderować, cały swój projekt, to dobrze, żeby zadbała też o to, aby wszystkie powierzchnie, moja żona wita na czacie, tak, cześć, łapka, łapka, żeby wszystkie powierzchnie były odwrócone na prawą stronę. To jest bardzo ważne przy renderowaniu. I dzięki temu, że mamy ten ptaszek, możemy zaznaczyć, już wracam do tej opcji. Dzięki temu, że tu mamy ten ptaszek, to zaznaczenie tego ptaszka powoduje, że SketchUp spróbuje. Nie zawsze mu to wyjdzie, ale spróbuje ustawić wszystkie płaszczyzny tak, żeby były na prawej stronie, żeby na potrzeby renderu wszystko później było dobrze.
Ale tak jak mówię, jeżeli nie będziesz renderować, na 90% przypadków nie potrzebujesz się w ogóle tym spinać. I trzecia sprawa, ptaszek, importuj materiały. Troszkę sporny ptaszek, ponieważ nawet jeżeli zaznaczymy importowanie materiałów, to on je zaimportuje do projektu w dziwnych formach czasami, ponieważ te materiały to są właśnie te tekstury, które znajdują się w innych folderach. On nie zawsze potrafi je znaleźć, nie zawsze wyszuka ten folder, więc to, co zaimportuje nam do naszego projektu, będzie albo niekompletne, albo w ogóle nie będzie na naszej bryle naniesione, więc jeżeli w danym modelu, który importujemy z zewnątrz, będzie dużo różnych materiałów, które są ciężkie, to ten nasz model nie dostanie tych kolorów na sobie, a zaciągnie je do projektu, czyli spowoduje, że nasz projekt cały zrobi się o wiele cięższy. Więc ja proponuję w tym przypadku wybierać opcję, nie zaznaczać tego ptaszka, importuj materiały, a materiały przyjąć sobie, nałożyć je w późniejszej fazie przygotowania tego modelu, co za chwileczkę pokażę. Oczywiście można zrobić sobie próbę, zaimportować komplet i zobaczyć, jak to wygląda. Ja w tym przypadku, zaznaczę wszystkie 3 ptaszki, żebyśmy rzeczywiście zobaczyli, co się stanie. I ostatni punkt bardzo ważny. Ten ptaszek dobrze, jeżeli będziesz mieć zawsze odznaczony, żeby on nie był zaznaczony, ponieważ jeżeli ktoś modelował ten plik w AutoCADzie, ten oryginalny, gdzieś u siebie, jak modelował plik w AutoCADzie, nie zadbał o to, aby był on centralnie w środku układów współrzędnych, czyli my ze SketchUpa znamy tutaj środek układów współrzędnych, tylko gdzieś tam zupełnie daleko w przestrzeni sobie go ułożył, to jeżeli my zaznaczymy ten ptaszek w tym miejscu, to przy imporcie również ten nasz model nie będzie w środku układów współrzędnych. I o ile w AutoCADzie to prawie nie ma znaczenia, o tyle w SketchUpie, jeżeli nasze modele nie są w środku układów współrzędnych, to się robią różne brzydkie rzeczy czasami i nie wiemy, o co chodzi. Ciężko jest czasami ten nasz projekt zorganizować, więc odznaczmy ten ptaszek po to, aby każdy model, który importujemy do SketchUpa, był wrzucany właśnie w środek naszego układu współrzędnych. To jest ważne, żeby ten ptaszek akurat był odznaczony. I ostatnia rzecz, jednostki. 2 propozycje w tym przypadku. Możesz pierwszą próbę wykonać z jednostkami modelu. Jednostki, czyli w jakiej skali zostanie zaimportowany model 3D do naszego SketchUpa. Czasami jest tak, i to też znamy na pewno z 3D Warehouse, że model małej mydelniczki ma rozmiary 4 metry na 5 metrów, bo ktoś nie dbał o jednostki. I może być też odwrotnie, że coś bardzo dużego jest w rzeczywistości w SketchUpie, ma gabaryty kilku centymetrów, więc jeżeli zaznaczymy w tym miejscu jednostki modelu, czyli chcemy zachować takie jednostki, jak autor modelu wymyślił. Jest to OK najczęściej, szczególnie jeżeli mówimy o wyposażeniu wnętrz, ale po zaimportowaniu warto od razu sprawdzić, jaki jest faktyczny rozmiar tego, co importujemy. Natomiast jeżeli importujesz coś małego i jeszcze będziesz chciała to w jakiś sposób przygotowywać do końcowego modelu, czyli może coś wygładzić, może coś wyciąć w tym, to czasami lepiej jest zaimportować to jako coś bardzo dużego, czyli przyjąć, że jednostki są w metrach. Ten model zaimportuje nam się olbrzymi do SketchUpa i wtedy po tych korektach, które dodatkowo wprowadzimy, możemy sobie przeskalować do właściwego rozmiaru. To też czasami jest dobre, ponieważ SketchUp nie lubi małych gabarytów i czasami lepiej pracuje się na dużych rzeczach, a dopiero na końcu zmniejszamy, skalujemy to do właściwych rozmiarów. Ja zostawię tu jednostki modelu w tym przypadku i klikam OK. Ustawiłem opcję dla modelu i możemy zaimportować nasz model do naszego projektu. Tutaj mamy podsumowanie naszego importu. Jak widzisz, nie wszystko zostało zaimportowane. Tutaj SketchUp zaznaczył, co zignorował, czyli anonimowe puste bloki, jakieś inne. Pewne detale nie zostały zaimportowane, więc jeżeli pamiętasz, jeżeli sami rysowaliśmy coś w AutoCADzie albo dostaliśmy od kogoś, to się okaże, że pewnych rzeczy może nie być. To jest naturalne, ale jak patrzymy sobie na to, co zaimportowaliśmy, to wygląda jak nasza płyta. Rzeczywiście wygląda, ale nie do końca. Nie? Kasia dotarła, jest Kasia.
Dobra, mamy pytania jakieś. Marlena, hej, a jak przez przypadek pomaluję lewą stronę, to i tak opcja monochrom... Tak Marlena, dokładnie to jest to. Jak mamy wszystko pomalowane, to już nie znajdziesz, ale przełączasz się na monochrom i widzisz wszędzie, gdzie są te lewe strony i dobrze jest trzymać lewe strony niepomalowane w ogóle, a prawe strony pomalowane. Są fajne wtyczki, które pozwalają w zarządzaniu tego typu właśnie kolorami, ale najważniejsze jest to, żeby utrzymać kierunki tych płaszczyzn. Nie? Także spokojnie przełączenie na monochrom gwarantuje nam to, że wyłapiemy te lewe strony. Ja tu też się przyłączę na kolor. Zobaczcie, przyłączam się z monochromu na kolor i coś tu się zmienia, ponieważ jakieś tekstury on zaimportował. Wyłączę cienie w tym naszym projekcie. Zobaczmy, zaznaczyliśmy w tej opcji importu, żeby też zaimportował materiały, więc zobaczmy, co on nam zaimportował. W szufladce materiały klikam na domek i takie kolory już nam wstawił do tego projektu. My o to w ogóle nie prosiliśmy, mamy jakiś różowy, mamy jakieś zielone, błękitne i tak dalej. To są takie kolory, które on w jakiś sposób, gdzieś tam może być nawet jedna pojedyncza linia z takim kolorem i on już je zaimportuje. Dlatego właśnie mówię, lepiej te materiały nie importować, nie robić sobie bałaganów w teksturach, a tekstury samodzielnie nałożyć, wykorzystując także te, które mamy dostępne w tamtych folderach. Dobra, jedziemy następny punkt. Ja sobie zobaczę parametry. I teraz te płaszczyzny, powierzchnie współpłaszczyznowe. Zobaczcie, mamy kupę takich różnych kresek, coś co właściwie nie chcemy w naszym modelu. Ten nasz model, który zaimportowaliśmy, też ma pewną strukturę, więc możemy sobie podejrzeć w Outlinerze, z czego on się składa. I akurat ten konkretny model tej płyty grzewczej składa się z 4 komponentów. Nazwy nie mają żadnego znaczenia, też widzimy, że nazw nam nie zaimportował. Natomiast dzięki temu, że to są różne komponenty, to każdy z nich możemy na przykład, nie wiem, osobno pomalować albo osobno poprawić. Przyjrzyjmy się na przykład temu palnikowi na środku. Mam mnóstwo takich kresek, które nie wyglądają estetycznie i na pewno nie chcemy, żeby były one na naszym końcowym projekcie. I też ten cały dół wygląda jak wygląda. Ale pamiętajcie, że zaznaczyliśmy opcję połącz powierzchnie współpłaszczyznowe. Więc z tego wynika, że wszystkie kreski, które tutaj są, właściwie są już nam potrzebne. Nie możemy ich tak po prostu zaznaczyć i usunąć, bo nam się zrobi dziura. Dzięki temu, że zaznaczyliśmy w opcjach usuń tylko te kreski, które są niezbędne, wygląda to w ten sposób, jak tutaj na rysunku, a pokażę Wam jeszcze, jak by mogło wyglądać, gdybyśmy tego nie zaznaczyli. Czyli wyłączę ptaszek, nie łącz powierzchni współpłaszczyznowych i zaimportujmy sobie drugą taką płytę. OK, ona tutaj jest, w tym samym miejscu się importowała, więc o, cyk. I zobaczcie na dole, tutaj tak 2 naraz ustawię i już widać. Tutaj są tylko niezbędne, a tu jeszcze jest więcej różnych takich trójkątnych, które właściwie nie były nam do niczego potrzebne i podczas importu on już to usunął. Oprócz tego zobaczcie jeszcze na górze, kiedy mieliśmy zaznaczoną usuwaj te wszystkie niepotrzebne kreski, to nasza płyta z góry wygląda już całkiem rozsądnie, a ta płyta ma mnóstwo tu jeszcze dodatkowych kresek, które nam zupełnie do niczego nie są potrzebne i moglibyśmy je ręcznie usunąć, ale dzięki zaznaczeniu tamtego ptaszka mamy te niepotrzebne kreski już wszystkie fajnie usunięte. Więc tamten ptaszek warto jest mieć zaznaczony, ale część kresek została. Co zrobić z tymi kreskami? Tutaj w tym przypadku akurat jest tak, że ta płyta przecież będzie włożona w środek blatu, więc tego nie będzie widać, ale dla naszego poczucia komfortu dobrze jest, żeby jednak też tych zbędnych kresek nie było widać, żeby one były ukryte. Jest kilka na to opcji. Pokażę Wam taką najbardziej popularną opcję, czyli wygładzanie powierzchni. W pasku, w zasobniku tym prawym, w szufladce tutaj w tym zasobniku powinna być szufladka Soften Edges. Wygładzaj krawędzie chyba w wersji polskiej. Soften Edges.
O, ona tak tutaj wygląda. Jeżeli jej nie macie, przejdźcie do Window, zasobnik domyślny i tu jest, trzeba ten ptaszek zaznaczyć Soften Edges i mamy taką szufladkę. Dobra, zamknę też te szufladki, żeby nam nie przeszkadzały. I ta szufladka służy do wygładzania brył. Takiego wizualnego wygładzania. To nie jest tak, że coś nam się w modelu zmieni, tylko wygląd, prezentacja na ekranie będzie zmodyfikowana. Żeby ta szufladka zadziałała, stała się aktywna, musimy mieć zaznaczoną pojedynczą bryłę. Ta bryła, którą tu mamy całą zaznaczoną, jak widzimy, składa się z 4 komponentów, więc ta szufladka nie zadziała. Musimy wejść w głąb bryły, zaznaczyć pojedynczą bryłę. Tutaj się udało, jest zaznaczona jedna bryła i teraz ta szufladka się aktywowała. I teraz do dyspozycji mamy suwaczek i mamy 2 ptaszki. Pierwsza rzecz, którą zawsze włączacie i od tego się zaczyna, czyli po zaznaczeniu tego naszego jednego pojedynczego komponentu, klikajcie w ten ptaszek Soften Coplanar, czyli wygładzaj współpłaszczyznowe, a następnie suwak najbardziej w lewo. Nie wchodząc w szczegóły, tak po prostu róbcie za każdym razem. Najpierw ptaszek, suwak w lewo, a następnie zróbcie sobie jakiś fajny zoom na te płaszczyzny, które chcecie, aby były gładkie. I teraz tym suwakiem, przy włączonym tym ptaszku, powolutku przesuwacie w prawo. I obserwujecie model. Dojdźmy do poziomu, w którym stwierdzimy, że już wystarczy. I nie jedźcie dalej, ok? Czyli nie na zasadzie zawsze daję na maksa w prawo, o jak ładnie wyszło. To jest też niewłaściwe, takie coś też może się źle renderować, to jest za bardzo już wygładzone. Musimy wygładzać wyłącznie na tyle, ile minimum wymaga od nas. Czyli jedziemy sobie trochę w prawo i mówimy, o, takie może być. I już wygląda fajnie. To jest taka podstawowa zasada. I to samo zrobimy również zobaczcie, jak ta płyta na krawędzi wygląda. Tak, tu też mamy jakieś takie załamania. Pierwsza rzecz, już jest ptaszek zaznaczony i suwak z tej strony, a mimo, że suwaczek nie jest na 0, a ptaszek jest zaznaczony, mamy tutaj pewne kreseczki. Wystarczy ten ptaszek wyłączyć, włączyć, już kreseczki zniknęły, ale zawsze pamiętajcie, suwak najbardziej w prawo i dopiero teraz suwaczkiem jedziemy, aż nam znikną te kreski, które nam nie są potrzebne. Zatrzymuję się w tym miejscu, ponieważ krawędź tej płyty ogólnie jest mi zawsze potrzebna przy projektowaniu. Jeżeli za bardzo bym zmiękczył tą płytę, zobaczcie, pojadę na maksa, powiem, też będzie ładnie, o jak mi ładnie teraz wyszło, jestem taki dumny z siebie, bo mam taką fajną, gładką powierzchnię, tak? Tak by można powiedzieć. Natomiast jeżeli mam teraz w ten sposób przygotowaną płytę i chciałbym ją gdzieś równo umieścić w jakimś otworze w płycie, w blacie, tak? Miałbym jakiś blat już z wyciętą dziurą, o, cyk, i tu bym chciał go umieścić w tej dziurze, oczywiście dopasowanej do tej płyty, to teraz, jeżeli ten blat jest za bardzo, ta krawędź jest za bardzo wygładzona, to w życiu nie złapię tej krawędzi gdzieś precyzyjnie tam, gdzie, tak żeby równiutko położyć na blacie, tak? Ponieważ nie widzę tych krawędzi, które tu są, one zostały wygładzone, więc to nie jest dobry pomysł, żeby tak bardzo wygładzać. Ten fragment powinienem wygładzić na tyle, żeby zlikwidować te narożniki. O, tak jest ok. I teraz, kiedy mam taką płytę, to mogę sobie ją złapać w tym miejscu idealnie. Wiem, że trzymam za krawędź i dopasować do tego otworu tutaj równiuteńko. Tak? I teraz wiem, że ta moja płyta, ta moja płyta będzie idealnie leżała na blacie, bo miałem krawędź, za którą mogłem złapać. Także wygładzanie czasami powoduje, że jak poznamy po raz pierwszy funkcję wygładzania, mówimy, ja boskie, wow, teraz wszystko u mnie będzie super gładkie. Nie przesadzajmy. Jest to super, ale bez przeginania z tym suwaczkiem. Dobra, wywalmy nasz przykładowy blacik i jeszcze zajmijmy się tym palnikiem. Również muszę wejść w ten nasz model. Tu on jest fajnie, ten model cały zbudowany, że ma osobno te części jako osobno komponenty, więc mogę je fajnie zaznaczyć. Może pokażę sam ten
O. Tak wygląda sam palnik zrobiony przez autora tego całego modelu, więc osobno wymodelowany jako osobny komponent jest cały ten palnik. I również kiedy jestem wewnątrz takiego surowego obiektu i mogę go zaznaczyć całego trzykrotnie klikając lub naciskając Ctrl+A, to w ten sposób też mogę go wygładzać. I znowu ptaszek wyłączam, włączam, suwak na lewo i jadę w prawo suwaczkiem. I teraz tu zobaczcie, tu nie znajdę granicy, dlatego ten model jest taki fajny i postanowiłem go wykorzystać w tym live'ie, bo on nie jest taki idealny. Ja nie lubię tak pokazywać świata, no zobaczcie jak to fajnie działa, 3 razy kliknąłem, model jest przepiękny. Czasami są kompromisy i jak dostałem od Kasi właściwie taki link do modelu z takim właśnie kompromisem, to stwierdziłem super pomysł. Więc jadę sobie z tym suwaczkiem na prawo, znikają mi pojedyncze kreski, tak, ale tutaj na górze zawsze troszkę się to, jak zobaczycie, są takie podziabania, nie? Ale z pewnej odległości tego nie będzie za bardzo widać. Ctrl+A. Mogę sobie tutaj to niwelować do pewnego poziomu, ale zobaczcie, jak za daleko zajadę, mam nadzieję, że u Was to będzie już widać. Tutaj, na tych wszystkich powierzchniach robią się takie jakby cienie, ciężko to nazwać, takie bardzo mocno wygładzenia, które również w przypadku renderu mogą już dobrze nie wyglądać. Więc jeżeli chodzi o przygotowanie, właśnie takie wygładzanie tego typu modeli, to lepiej jest zostawić nawet takich troszkę nierównych krawędzi na zewnątrz, tak jak teraz to wygląda, ponieważ z pewnej odległości tych pojedynczych kresek nie będzie widać, a zawsze, zarówno podczas renderowania, jak i podczas nawet takiej prezentacji w SketchUpie, możemy wyłączyć widoczność krawędzi w ten sposób i nie będzie tych krawędzi widać. Tak? Będzie fajnie ten model również prezentowany. Więc nie bójmy się tego, że jakieś krawędzie zostają. Ważne, żeby te krawędzie, które zostają, pokazywały nam ten właśnie ogólny gabaryt, ogólne te kreski. Tak jak widzimy, tu są te kolejne kółka pokazujące ten palnik, więc dobrze, żeby krawędzie, które pokazują ten palnik, też pozostały, żeby ich za bardzo nie wygładzić. My wygładziliśmy w tym przypadku wyłącznie mi chodziło o zlikwidowanie tych kresek wszystkich, które były na powierzchniach prawie współpłaszczyznowych, tak? Ale krawędzie zawsze starajmy się pozostawić widoczne. Dobra, mamy wyczyszczony wygładzony nasz model. Teraz już wygląda zdecydowanie lepiej. Ja sobie zobaczę, co jeszcze chciałem Wam tu pokazać. Tak, importowanie śmieci, tak. Dobra, to może troszkę później. Teraz jeszcze ten kierunek płaszczyzn. Tak jak już wcześniej rozmawialiśmy, ale tego zaznaczę, pierwszym etapem było wygładzenie modelu, drugim etapem jest sprawdzenie właśnie układu płaszczyzn. Mimo że zaznaczyliśmy podczas importowania, aby SketchUp ustawił płaszczyzny właściwie, nie zawsze mu się uda to zrobić w pełni, więc na tym etapie, na tym drugim etapie dobrze jest przełączyć się właśnie w tryb monochrom i obejrzeć sobie, czy gdzieś w jakichś istotnych miejscach nie będzie bardziej ciemniejszego szarego koloru. Tak? Ten model jest zrobiony bardzo dobrze. I tak jest często, jeżeli bierzemy modele ze stron producentów. Oni tam troszkę zapłacili za te modele i na pewno jest duża szansa, że te modele będą właściwej jakości, ale różnie z tym bywa. Dobrze jest sobie obejrzeć samemu ten model, żeby później na renderach nie mieć jakichś problemów. Tu jest dobrze, więc wracam do naszego koloru i czas zająć się teraz pomalowaniem tego wszystkiego. No cóż, dobrze jest się posłużyć widokiem pierwszym, czyli zobaczyć, jak ta płyta wyglądała. Ona była cała czarna. Tu ma widoczne te miejsca, gdzie są pola grzewcze, a tu w tym miejscu... czy ja to mogę jakoś powiększyć? Nie chcę mi tego powiększyć. Tu jest zasłona ciasteczka. Nie ma tu powiększenia, ale tu w tym miejscu widzimy, są też jeszcze jakaś tam elektronika, jakiś panel sterujący do tej płyty. Więc tak ona mniej więcej wygląda. Natomiast tekstury, które my dostaliśmy od tego producenta, tu mam podgląd, to są tak naprawdę w tej sytuacji jest to czernie, tak? Czarny, pewnie panel może być ta płyta grzejna,
która tu jest, ona też jest czarna, my możemy sobie zrobić ją czerwoną, nie wiem na jaki kolor ona się w rzeczywistości rozgrzewa, czy to jest jakiś panel rzeczywiście grzejny, natomiast ogólnie panuje tu czerń i białe takie kreseczki, tutaj napisy, logo producenta jest białe, czy tam troszeczkę szare, więc w tej sytuacji niekoniecznie musimy stosować akurat te tekstury tego producenta, możemy sobie na potrzeby naszego modelowania po prostu zastosować zwykłe kolory dostępne w palecie SketchUpowej. I tak dla uproszczenia tego tematu zrobimy. Jednak rozdzielimy sobie te komponenty. Zobaczcie, że tak, z czego się składa ta płyta. Tu mamy pojedynczą płytę. Jeżeli sobie ją wyłączę, to tak wygląda ta bryła pod spodem. To jest komponent 3. Tak jak go wyłączę, to też mamy takie elementy. Zobaczcie, że te kreski, które tu są oraz logo, czyli coś, co ma być na kolor biały, jest zupełnie osobnym komponentem. Tak? Więc tak to sobie ten autor modelu zrobił. Tu nam troszkę przygotował to no, wygodniej jest dla nas. I ten nasz środkowy palnik również jest osobnym komponentem. To nam ułatwi troszeczkę malowanie całości. Natomiast jeżeli macie jakiekolwiek modele importujecie z zewnątrz, to zawsze warto jest właśnie tą strukturę tego modelu obejrzeć sobie w tym miejscu, żeby zobaczyć, jakie macie możliwości niezależnego malowania poszczególnych komponentów, bo czasami jest tak, że jest to pojedyncza cała bryła i wtedy musimy wchodzić po prostu w głąb takiej bryły i malować surowe powierzchnie. To na czarno, to na jakiś tam szary kolor i tak dalej. W naszej sytuacji możemy sobie ułatwić sprawę w ten sposób, że będziemy malować pojedyncze części, pojedyncze komponenty, niezależne. Zróbmy tak, nie wiemy jaki kolor mają w sumie te dolne rzeczy, natomiast zakładam, że są to po prostu jakiś tam szary, jakiś typowy szary kolor, więc przejdźmy sobie do kolorów i nie jest to może jakoś bardzo istotne. I taki kolor sobie przyjąłem. Może go zrobię troszeczkę jaśniejszy. O, dobra. Natomiast istotna jest ta góra. Ta góra składa się z tego głównego blatu, który jest czarny. O, i to jest ten element. Tak. Wyłączę sobie widoczność pozostałych podczas edycji. I ta cała płyta chcemy, żeby była czarna. Tak jak tutaj. Wiemy, że osobnym komponentem są te kreski, więc to nam ułatwi sprawę. Więc tu wystarczy, żebyśmy zaznaczyli całą płytę. Ja trzykrotnym kliknięciem zaznaczyłem całość i wybierzmy sobie jakiś kolor czarny. Ale dobrze jest, tak już żeby być naprawdę idealnie przygotowywać sobie model, dobrze jest stworzyć sobie własny kolor, nazwać go płyta, szkło albo jakkolwiek i tu go stworzyć. Tak, nadać mu taką, jaką barwę ma mieć. Też możemy tutaj zaciągnąć oczywiście teksturę, tą, którą nam producent przygotował. Natomiast w takiej najprostszej wersji możemy sobie tą płytę, szkło nanieść na nasz komponent i dzięki temu, jak zaimportujemy tą płytę do naszego gotowego projektu, to będziemy mieli fajny materiał o coś mówiącej nazwie. To zalecam też takie właśnie praca z materiałami, tworzyć własne i je nazywać. W każdej chwili ten materiał oczywiście możemy zmodyfikować, czyli jeżeli chcemy mu zmienić zupełnie kolor, to wystarczy pobawić się z suwaczkami i zmienia się dokładnie to, co my chcemy, żeby się zmieniło. Więc ja chcę, żeby to było takie zupełnie czarne. Tak to ustawię i mamy naszą płytę. Ten palnik w środku, ja na prezentacji chyba zrobiłem, że on był czerwony, więc zróbmy tak. Troszkę się, może odejdziemy od tego, co producent wymyślił, ale zrobimy sobie jakiś czerwony. Najpierw zaznaczam sobie pierwszy lepszy czerwony, klikam utwórz nowy materiał, palnik, cyk, tu mu troszkę zrobię, żeby był taki ciemniejszy, może nawet w tą stronę, ok. I teraz kolorem typu palnik, wchodzę w głąb tego naszego palnika, Ctrl A, żeby zaznaczyć wszystko i malujemy na czerwono. Wyjdę z komponentu i już mam tą naszą płytę coraz lepiej wyglądającą. Trochę cieniami tutaj chyba muszę podkręcić, bo jest za ciemno się robi.
No jak się pracuje, może u Was będzie to też inaczej wyglądało. Bardziej się tego nie rozjaśni, bo jest to czarne. Dobra, i zostały nam te kreseczki, te białe kreseczki oraz logo. Tutaj jest to logo i teraz zobaczcie, jak ja się oddalam, to nie widać żadnych kresek. Natomiast jak zacznę się zbliżać, to pojawiają się białe kreseczki. I to jest, no to jest taki efekt SketchUpowy i on polega na tym, że te nasze kreseczki, te elementy, które tworzą ten nadruk, nazwijmy to nadruk na płycie, to są takie małe komponenty, których powierzchnia jest biała, tak? Wszystkie powierzchnie są białe, a krawędzie po prostu są. I teraz jeżeli ja się oddalam od takiego obiektu, który jest bardzo malutki, ale ma widoczne krawędzie, to w pewnym momencie te krawędzie staną się, zamaskują całą powierzchnię, tak? One będą bardziej widoczne niż powierzchnia pomiędzy tymi dwoma krawędziami. I to jest takie naturalne w tej sytuacji, że jeżeli ja się oddalę do takiej przyzwoitej odległości do tej płyty, to widzę tylko krawędzie, które w tej sytuacji są czarne. Więc czarna krawędź zasłoni białą, malutką płaszczyznę białą tego napisu, tą płaszczyznę i w ostateczności na czarnej płycie nic nie zobaczymy. Nie będzie tego widać. Ale jeżeli ja podczas jakiejś prezentacji, podczas robienia pewnych widoków wyłączę widoczność tych krawędzi, to te białe powierzchnie, te białe elementy z powrotem nam będą widoczne nawet z dużej odległości. Więc na czas, kiedy pracujemy z tymi elementami, warto mieć zawsze włączone krawędzie i czasami też pracować w monochromie, bo tak się wygodnie pracuje. I ustawić sobie kolorki dla tych płaszczyzn, aczkolwiek one tutaj są teraz białe, są jasne, więc ja już nie będę zmieniał kolorów pojedynczych tych kresek. Natomiast podczas prezentacji, kiedy robimy sobie jakąś tam widoczność, wyłączamy krawędzie i wszystko fajnie się prezentuje. Tak? Także to jest, myślę, że to, tutaj jeszcze patrząc w głąb, o, tamto myślę, że też fajnie jakby było czarne. Nie? Tak. Zajrzę sobie, wezmę, nadam też kolor płyta, szkło. O, tak będzie lepiej. I w ten sposób mamy przygotowany model po zaimportowaniu z zewnętrznego pliku 3D. Dziura, pokazać jak... Dobra, i jeszcze ten pikon. Jest jedna inna opcja, a jest już 10. Musimy kończyć. Tak, bo ja bym się rozległ bardziej. Czy wszystko jest... Powiedzcie, czy jest wszystko... To, co pokazałem teraz, jest zrozumiałe. A to jest pochłaniacz pary. Naprawdę? To jest pochłaniacz pary? Takie coś? To wygląda jak taki grzejny mocny. Wow, a to nie wiedziałem. Kurczę, fajne. Taka heca. Dobra, Aga nie oglądaj, bo będzie chciała, żebym kupił teraz coś takiego. Dobra, dajcie znać w komentarzach, czy wszystko jest zrozumiałe to, co powiedziałem, bo tutaj rzeczywiście... O, dobra, czyli przynajmniej Larysa zrozumiała, więc mam nadzieję, że to dotarło z tym tłumaczeniem, bo ja mam na tej liście jeszcze parę innych rzeczy, ale już widzę, jest godzina 10. Obiecałem sobie, że się zmieszczę w krótszym czasie, taki był plan, ale i tak jestem zadowolony, że udało mi się tak w miarę sprawnie przeprowadzić, bez dużych dygresji w bok, więc... Jest jeszcze jedna opcja. Można by, jeżeli byliście na moim webinarze z drzwiami, gdzie pokazywałem, jak zaprojektować drzwi, takie petarda drzwi, ale to był webinar, tam z 4 godziny nam zeszło, to tam pokazałem, jak projektować tekstury, jak rzucać tekstury na modele. I w tym przypadku można by się pokusić o inne podejście. Można by ten obrazek, tą teksturę pobrać na dysk i rzucić na płaską powierzchnię tej płyty. Dzięki temu mielibyśmy również jeszcze na tym naszej wizualizacji te czerwone napisy, takie, które pokazywały tą elektronikę w środku. To też jest jakaś opcja. Nie zawsze będzie ona dobrze wyglądała na wizualizacjach realistycznych, ale można to przetestować. Jak patrzyłem sobie wcześniej, ten obrazek jest w całkiem fajnej jakości, więc czasami takie rozwiązania są też fajne. Nie? Mam na moim YouTubie, jest jeden filmik z lodówką. Jak przeszukacie, to znajdziecie tam, mogę nawet podrzucić może w linku jakimś w opisie pod tym live'em.
gdzie pokazuję tą technikę, jak zrobić bardzo łatwo lodówkę w 5 minut. Zwykła bryła i tekstura z przodu projektowana, to się nazywa projektowana, rzucona na daną płaszczyznę powoduje, że ta bryła w jakiejś odległości od niej wygląda jak rzeczywiście lodówka i tu by też mogła wyglądać bardzo fajnie jak płyta. Tylko jeszcze tak szybko na koniec dla osób, które mają SketchUp Make 2017. Tutaj sobie zapiszę do tego naszego live'a. Tak się nie robi, ale tak zapiszę, bo pokażę Wam, jak zaimportować taki model 3D, kiedy nie mamy SketchUp Pro. OK? Wybieracie sobie program Pikon Planner. To jest program alternatywny program do projektowania między innymi wnętrz. Troszkę inaczej wygląda, ma swoje wady i zalety, ale my go wykorzystamy wyłącznie do tego, aby zaimportować, aby przetransformować plik DWG. Wchodzimy sobie w plik, robimy sobie importuj. Tu w opcjach, zobaczcie, jest bardzo dużo opcji, które może ten program obsługiwać. Wybieramy sobie naszego puru DWG i robimy, tak jest, nie, bo to jesteśmy w preworku, o tutaj, puru DWG, robimy otwórz, on się zaimportował, mamy go teraz do myszki przyklejone, ustawmy sobie go gdzieś w środku, jedno kliknięcie, drugie kliknięcie i on tu już jest. Tak jak sobie zobaczycie, o, tu jest ta płyta. Nie musicie obsługiwać nic z Pikona. Teraz przechodzicie z powrotem do plik, eksportuj, Pikon, no nie Pikon, plik, eksportuj, geometria i tu w tym miejscu wybieracie SketchUp. Czyli Pikon Planner potrafi zamienić model 3D w plik SketchUpowy, ale co fajniejsze, SketchUpowy plik, robimy sobie zapisz, tak, jesteśmy tutaj zapisz i on się nas pyta, w której wersji SketchUpa chcesz go zapisać. Czyli jeżeli masz SketchUp 2017, wybierz sobie SketchUp 2017, szczegółowość na maksimum, robisz eksportuj i on nam ten plik wyeksportował do naszego, jak tutaj sobie przejdziemy, chyba tu go zapisałem, o, SketchUpowy. Jest to plik SketchUpowy, czyli już gotowy, który zaimportujesz także do SketchUp 2017. Także nie jest tak, że jak nie masz SketchUp Pro, to nie możesz korzystać z zewnętrznych plików DWG. Co ciekawe, dokładnie tą samą techniką, czyli z użyciem Pikon Plannera, możesz importować nowe modele z 3D Warehouse do starej wersji programu SketchUp. Również tu importujesz SketchUp i zapisz jako starsza wersja. Tyle, jeżeli chodzi o tego live'a. Dziękuję, że przyszliśmy. Nie mam pojęcia, ile osób przyszło, bo nie potrafię tego tak na żywo sprawdzić. O, jest 15 osób. Petarda. Wczoraj byłem na live z zupełnie innego tematu, takiego Excelowego i było 6 osób, więc mam 3 razy więcej osób niż tam wczoraj, więc jest super. Nie, najważniejsze dla mnie jest to, że przyszliście i że udało mi się to zrozumiale przedstawić. Ten film będzie wisiał sobie jeszcze na Facebooku, więc dziękuję Wam za obecność i myślę, że takie live'y będę robił częściej. W sensie nie raz na 3 dni, ale może raz na tydzień, na 2 tygodnie, bo mam listę około 20 tematów, takich krótszych, które można by właśnie rozbić na takie krótkie live'y. Ale jeżeli Wy macie jakiś pomysł, jakiś problem pojedynczy, tak jak Kasia przedstawiła, Tomek, w lewo mi się nie rysuje, w prawo mi się rysuje, czy możesz pomóc? To dawajcie znać. Na mailu, na fejsie piszcie, na gdziekolwiek, na Messengerze, aczkolwiek tam rzadziej czytam. I jeżeli to będzie taki temat właśnie na tyle krótki, taki dla szerszej publiczności, to ja go po prostu wrzucę na listę i kiedyś na pewno się pojawi. Ja wiem. Mi się też podobało, powiem Wam. Naprawdę podobało mi się to. Spokojniejszy jestem, nie byłem taki napięty, zestresowany jak do webinarów, bo webinary ja przygotowuję czasami z 1,5 tygodnia, całe przygotowanie na webinar. Tutaj to było tak praktycznie, prawie od śniadania odszedłem, tylko się herbaty nie napiłem. Już jest zimna, ale to było rzeczywiście taka swobodniejsza forma, jest dla mnie też bardziej komfortowa. Dobra, kończymy. Dziękuję Wam bardzo za obecność i widzimy się
na moich YouTubach, na moich Face'ach. Tam lajkujcie, dawajcie łapki, bo YouTube lubi, widzi jak ktoś lajkuje albo daje komentarze, to on mówi, a ten gość chyba dobrze gada. Więc potrzebuję tak troszeczkę wsparcia dla tych algorytmów. Więc dzięki wam wszystkim. Poranki ze SketchUp. Myślałem o tym, naprawdę. Myślałem o poniedziałkowych porankach ze SketchUp, żeby sobie tak tydzień fajnie zacząć, nie? To jest coś w tą stronę. To jest właśnie, Joanna, to jest coś w tą stronę. Dobra, życzę wam miłego weekendu. Dobrej... u nas śnieg spadł rano. Rano wstałem i moja żona Aga woła: Tomek, śnieg za oknem, więc zmieńcie opony na zimę, jeżeli macie auta i trzymajcie się. Cześć!